Znajdujemy się w Monachium na stoisku firmy Albedo, firmy z Bydgoszczy. Jest to firma, która od bardzo wielu lat w Polsce produkuje konfekcje dla miłośników high-endu. Moim rozmówcą jest pan Grzegorz Gierszewski, właściciel, pomysłodawca i twórca marki Albedo. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym się firma Albedo zajmuje? Jaki jest wasz asortyment? Posiadamy przewody kolumnowe, interkonekty analogowe, przewody cyfrowe. Również w tym roku naszą nowością jest przewód USB dla użytkowników strumieniowych odtwarzaczy, czy również DAC-ów odtwarzających pliki bezstratne. Również mamy w ofercie od zeszłego roku podstawki antywibracyjne pod nazwą Cermo. Który z nich jest najchętniej kupowanym przewodem? Stanowczo Monolit. To jest przewód, który produkowany jest od 16 lat. Oczywiście jego forma się troszeczkę zmieniła, chociaż sam przewodnik się nie zmienił. Dokładnie ta sama taśma, takiej samej szerokości, takiej samej grubości, tylko w nowej technologii, czyli tej technologii monokrystalicznej. Czym jest ta monokrystaliczność? Ten proces umożliwia nam wyprodukowanie surowca, który nie ma łączeń kryształów. Dzięki temu elektrony przepływają w jednostce czasu w danej odległości bardzo szybko, bez przeskakiwania. To jest dla nich po prostu przyjazne środowisko. Nie ma przede wszystkim tych zniekształceń harmonicznych. Jak to się stało, że wpadliście na pomysł, żeby produkować kable chyba jako jedni z pierwszych? Jak ten rynek się kształtował, jak on wygląda w tej chwili? Co proponowaliście kiedyś w ofercie i co macie teraz? To już mija 20 lat rzeczywiście. Początki były bardzo trudne. Pasja zaczęła się od tego, że dostałem pierwszy mój srebrny kabel, wpiąłem go do systemu i usłyszałem taką różnicę, której się nie spodziewałem. Na początku mieliśmy tylko dwa modele, przewody wykonane ze srebra, interkonek, przewód kolumnowy. Później wprowadzaliśmy nowe technologie, bawiliśmy się geometrią, stosowaliśmy nowe izolacje. Czy pamięta pan nazwy tych kabli wtedy, tych modeli dwóch pierwszych? QX36 to był interkonekt i QR96 przewód kolumnowy. Jesteście firmą, która wszystko produkuje sama. Rzeczywiście, produkujemy sami przewodnik, robiliśmy to od samego początku, to był nasz priorytet. Są to technologie, które poznawaliśmy z czasem. Początki, tak jak wspomniałem, były bardzo trudne, nabieraliśmy większej wiedzy, podglądaliśmy również konkurencję na początku, jeżeli chodzi o rozwiązania, szczególnie geometrii. Później wprowadziliśmy już swoje rozwiązania. W dużej mierze skupiliśmy się na metalurgii, sposób wytopu surowca, w jaki sposób on jest obrabiany, walcowany, przyciągany, są to nasze autorskie rozwiązania. Wykonujemy to oczywiście z czystego srebra i tu mogę się w tym miejscu pochwalić. Spełniło się nasze największe marzenie. Od zeszłego roku posiadamy już maszyny do produkcji srebra monokrystalicznego. Chciałem też zapytać się, kto jest twórcą brzmienia tych kabli. Osoby, które decydują się kupić taki kabel, w jakiś sposób zdają się na punkt widzenia, chyba byłoby sensowniej powiedzieć punkt słyszenia kogoś w waszej firmie. Nie ukrywam, że ostateczne decyzje podejmuję ja. Odsłuchujemy w wielu różnych systemach. Słuchamy również naszych klientów, zaprzyjaźnionych, można powiedzieć, że już wręcz przyjaciół. I ten taki dosyć długi proces trwa kilka miesięcy co najmniej, po już założonej koncepcji samego przewodu. Mamy przed sobą tutaj na stoliku dwa przewody. Jeden jest to przewód RCA. Jest to jeden z naszych koni pociągowych firmy, jest to model Monolit. W najnowszej wersji jest to właśnie już wersja monokrystaliczna. Konstrukcja jest banalnie prosta. Dwa przewody wykonane ze srebrnych taśm. Skręcone, w tym przypadku są skręcone względem siebie, zakonfekcjonowana bardzo dobrymi wtykami, z miedzi berylowej, rodowane. Jego premiera była w zeszłym roku na Audio Show. Mamy tu jeszcze drugi przewód, on jest zakończony wtykami XLR. To jest przewód cyfrowy czy analogowy? To jest również przewód analogowy. Jest to wyższa seria od Monolita, seria Solid, zakonfekcjonowana również dobrymi wtykami XLR z miedzi berylowej, rodowane.
Jest tu kombinacja żył okrągłych o zróżnicowanej średnicy. Również jest ten przewód już wykonany w technologii monokrystalicznej. Firma obchodzi swoje 20-lecie w tym roku. Czy przygotowujecie z tej okazji jakąś imprezę, albo czy możemy spodziewać się, że dla audiofilów coś wydarzy się specjalnego z Waszej strony? Mamy pomysł na wdrożenie do produkcji małej serii, limitowanej na 20-lecie naszych przewodów. Chcielibyśmy, żeby one wyglądały tak jak nasze pierwsze przewody. One były z zewnątrz plecione. Chcielibyśmy nawiązać do tych pierwszych naszych produktów, ale z zastosowaniem najnowszej technologii i z zaangażowaniem swojej największej wiedzy. W tym roku latem będzie premiera. Dziękuję bardzo za miłą rozmowę. Mam nadzieję, że spotkamy się na święcie, które będziecie przygotowywać z okazji 20-lecia firmy. Dziękuję również za rozmowę. Do zobaczenia.